Dzień dobry, mógłby się Pan nam przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Jakub Sobol. Czy może Pan opisać, na czym polega Pana praca? Jestem konstruktorem w międzynarodowej firmy lotniczej. Zajmuję się tam projektowaniem części do samolotów, oprzyrządowania silników, podwozia do samolotów. Praca konstruktora ogólnie polega na tym, że musisz rozwiązać jakiś problem techniczny poprzez zaprojektowanie urządzenia, które ten problem właśnie rozwiąże, spełni funkcje wymagane. Tym się zajmuję. Okej. Jak wygląda Pana ścieżka edukacyjna lub zawodowa? Więc najpierw oczywiście trzeba skończyć studia na Politechnice. W moim przypadku to była mechanika i budowa maszyn. Skończyłem Politechnikę Wrocławską na tutejszym wydziale mechanicznym. Później pracowałem w firmie projektowej, gdzie projektowaliśmy linie technologiczne. Następnie to była kolejna firma produkcyjna. Później 2 lata spędziłem w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej, gdzie zajmowałem się projektowaniem prototypów dla wojska. To były znowu konstrukcje mechaniczne, ale wiesz, takie na potrzeby wojskowe. Były to m.in. wykrywacze min, oprzyrządowanie pojazdów inżynieryjnych, a także miny same w sobie. No i w końcu już 13 lat temu trafiłem do obecnej pracy. Jest to Collins Aerospace, gdzie pracuję jako konstruktor od jakiegoś czasu na stanowisku głównego konstruktora, gdzie zajmuję się rozwijaniem obszaru projektowania mechanicznego, czyli wdrażania nowych metod, nowych narzędzi, procesów z tym związanych, no i ich ulepszanie oczywiście. Także ta ścieżka jest dosyć długa, natomiast głównie ona właściwie się odbywała w tej firmie lotniczej, w której dalej pracuję. Okej. Jakie umiejętności są kluczowe w tym zawodzie? Wiesz, z perspektywy ucznia szkoły podstawowej można by było po prostu powiedzieć matematyka i fizyka. I to jest coś, co zawsze nam towarzyszy. Wiesz, mechanika to część fizyki. Natomiast to nie jest tak, że trzeba być mistrzem w tych obszarach, żeby pracować w lotnictwie, ponieważ też praca zespołowa jest ważna i przede wszystkim analityczne myślenie. Wiesz, w ogóle inżynieria to jest bardzo szeroki obszar i osoby o bardzo różnym charakterze, usposobieniu znajdą tam dla siebie miejsce, ponieważ wiesz, w dzisiejszych czasach te umiejętności miękkie też są bardzo ważne, czyli współpraca międzynarodowa, czyli też języki, co jest swego rodzaju wyzwanie, bo musisz się tego najpierw nauczyć, natomiast daje też później korzyści, jak chociażby wyjazdy międzynarodowe, także jest to bardzo ciekawe. Jaką radę dałby Pan osobie zainteresowanej tą branżą? Już w sumie wspomniałem trochę o tych naukach ścisłych i to jest ważne, i języki. Natomiast myślę, że dla młodej osoby taka rada, której mogę udzielić, to przede wszystkim niczego się nie bać, szukać pomysłu dla siebie, miejsca dla siebie. I inżynieria, praca w firmie międzynarodowej daje takie możliwości. Także dodatkowa taka rzecz, która w mojej ocenie jest ważna, to to, że osiągasz pewne pozycje, zarobki większe i tak dalej dzięki swoim umiejętnościom, dzięki swojej wiedzy, a nie dzięki innym relacjom. I to daje dużo satysfakcji. Jak Pana zdanie ta branża będzie się rozwijać w najbliższych latach? Dzisiaj dużo słyszymy o sztucznej inteligencji i ona na pewno będzie też, ona już wpływa dzisiaj na naszą pracę i to właściwie w każdym obszarze. Jeżeli chodzi o lotnictwo, to ta sztuczna inteligencja przede wszystkim będzie miała miejsce, będzie wykorzystywana w zakresie usprawniania procesów wszelakich, czyli analizy dokumentów, analizy danych, czyli będzie to taka cyfryzacja ulepszona o ten moduł sztucznej inteligencji, czyli dzięki temu będzie nam się pracować łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o samo lotnictwo, no to na pewno to są samoloty hybrydowe, napędy hybrydowe w samolotach, czyli elektryczne i inne, nie tylko te klasyczne znane nam z historii.